Jest taki kraj na świecie, w którym minister sportu zamierza zarządzać rynkiem nieruchomości i gospodarką mieszkaniową. Niektórzy z Was mogą pomyśleć, że to zabawne. Inni zastanawiać się, w jakim zakątku świata znajduje się taki kraj. W końcu zarządzanie tym rynkiem, czyli nieruchomości, ma ogromne znaczenie dla wszystkich, którzy szukają mieszkań, chcą je sprzedawać lub wynajmować. Dla mnie to nie jest śmieszne, ponieważ tym krajem jest Polska. Fakt, że minister sportu i turystyki zaczyna zajmować się mieszkalnictwem i rynkiem nieruchomości, między innymi wynika z tego, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii robi niewiele w tej kwestii. Skupia się głównie na jednym PR-owym programie, czyli kredycie 0%, zaniedbując całą resztę regulacji dotyczących rynku nieruchomości. Dziś z Hanną Milewską-Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Instytutu Badawczego porozmawiamy o Waszych pieniądzach, tych wydawanych na mieszkania, tych zarabianych na nich w kontekście proponowanej nowej ustawy regulującej, uwaga, najem mieszkań. Zapraszam do oglądania. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Spójrzcie się na listę tylko dla tych wspierających. A jeżeli w ogóle chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, inne audycje, zajrzyj na stronę syment24.pl, gdzie znajdziesz również kursy obrotu nieruchomościami. I w audycji omówimy skalę najmu krótkoterminowego, jego wpływ na rynek mieszkaniowy oraz wiarygodność dostępnych danych. Przeanalizujemy, dla kogo ten najem krótki jest szkodliwy, a dla kogo jest super, bo zdania są oczywiście podzielone. Sprawdzimy też, jak reagują na to zjawisko władze europejskie i polskie. I w ogóle, czy krótki najem powinien być regulowany? Hanno, zacznijmy może od najważniejszego. Jaka jest skala, rzeczywista skala tego zjawiska? No, jest to przede wszystkim bardzo ciężko policzyć. Możemy liczyć oferty. W tej chwili już możemy mieć takie dane dotyczące liczby rezerwacji noclegów, które przeszły przez platformy. Natomiast faktycznie, ile takich mieszkań jest bądź nie jest wynajmowanych na te doby, e, ciężko powiedzieć. Także to wynika też częściowo z tego, że my jako klienci coraz częściej szukamy ofert noclegów, nie patrząc na ofertę hoteli bezpośrednio, tylko wchodzimy na jeden podpowiadany nam przez główną wyszukiwarkę adres. No i tam mamy porównania, naniesione na mapę informacje, ceny bieżące i tak dalej. Możemy kilkoma kliknięciami zarezerwować. To sprawia, że te oferty noclegów, które my widzimy jako klienci, niekoniecznie są hotelami, niekoniecznie są w mieszkaniach, mogą być jeszcze w zupełnie innych miejscach, w lokalach użytkowych bądź innych lokalach. I to rzeczywiście liczenie tego wszystkiego jest wyzwaniem. Kto jest hotelem, kto nie jest hotelem, to sprawy bardzo często toczą się bardzo długo w sądach. No tak, ale mamy właśnie takie badanie przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obszerne, ono nie obejmuje jakby wszystkich danych, sami nawet autorzy mówią, że to nie dali rady, bo oni skanowali czy też sprawdzali oferty na jednej z tych platform wynajmowych, a przecież chyba są takie aplikacje, które umożliwiają korzystanie właścicielowi z kilku takich ofert, ale oni stwierdzili, że no dobrze, te dwie najważniejsze aplikacje do najmowania, one się pokrywają w około 40%, reszta jest rozdzielnie. Z jednej platformy im wyszło chyba około 9 000 ofert i to jest już jak gdyby, no właśnie, to jest dużo czy mało w skali takiego miasta jak Warszawa? Rzeczywiście, w tym badaniu, które robił taki Wydział DELAP Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo interesujące to jest odniesienie. Mamy jakąś liczbę ofert i w porównaniu, w odniesieniu do liczby mieszkań, wyłącznie mieszkań w Warszawie, to jest w tej chwili około 3,5% mieszkań wystawionych. No, myślę, że możemy powiedzieć na Airbnb, tutaj akurat oni Mhm. analizowali głównie ten portal. Ja będę zaznaczać, że tak naprawdę te oferty nie zawsze są w mieszkaniach, natomiast to pozwala nam rzeczywiście porównać Warszawę z innymi miastami.
Miasta, które bardzo mają duży problem i które bardzo chcą ograniczać taki najem na doby, mają kilkanaście, nawet powyżej 20% takiej proporcji. W związku z tym decydują się na limity właśnie, jakieś licencjonowanie, ograniczanie, odwoływanie tych licencji czasowych, więc tam to jest rzeczywiście dużo bardziej uciążliwe. W Warszawie jest to widoczne, aczkolwiek no, również z punktu widzenia klienta, jak rozmawialiśmy, przyglądając się i jakby korzystając z tych lokali, to często są już dosyć wyspecjalizowane miejsca i niekoniecznie mieszkania, które są rozproszone po całym zasobie mieszkaniowym w całym mieście. No właśnie, bo z tego opracowania też wynika, że jest jakaś potężna profesjonalizacja na tym rynku. Ja sobie pozwolę zacytować dane podawane właśnie w tym opracowaniu. Oni piszą, że 5% profili odpowiada, 5% to jest 186 profili, odpowiada za 51% aktywnych ofert, 68% rezerwacji i 73% przychodów w 2023 roku. Tam jest jeszcze takie badanie, że wiele osób ma w ogóle więcej niż 4 takie lokale. Te 5% to nawet są pewnie znacznie większe posiadanie tych lokali, nazwijmy to lokalami, nie mieszkaniami właśnie celowo. I co to oznacza? To oznacza, że tu już taki Kowalski, który chce wejść z jakimś jednym mieszkaniem po dziadkach w ten biznes, ma mniejsze szanse, bo ten biznes jest zresztą chyba też uciążliwy. Sami autorzy mówią, że to jest bardziej opłacalne niż najem długotrwały, bo tutaj większe pieniądze się zarabia, ale no jednak ludzie chyba, którzy chcą skorzystać z takiej usługi, ci turyści, biznesmeni, wszystko jedno, podróżujący, studenci, ktokolwiek, wykładowcy, oni chcą jakiejś jakości. Czy tak jest? Rzeczywiście jest wysoka profesjonalizacja. Kiedyś to się mówiło jeszcze, że ekonomia współdzielenia, no ale to już dawno nie jest ekonomia współdzielenia. To nie jest tak, że ktoś udostępnia, nie wiem, jeden pokój w swoim mieszkaniu albo właśnie swoje mieszkanie, bo sam wyjeżdża na pół roku na jakąś wymianę gdzieś do pracy. To jest już wszystko przystosowane, począwszy nie tylko od mebli, ale nawet rozkładu mieszkania, żeby to było właśnie bardziej hotelowe. To są również specjalistyczne meble z materacami, to są ręczniki, pościel, które muszą być odpowiednio wymieniane, prane i tak dalej. Więc rzeczywiście, żeby uruchomić teraz samodzielnie takie miejsce, no to jeżeli mamy powiedzmy takie mieszkanie, które może służyć jako 3 osobne powiedzmy nawet pokoje, tak, czy 2 pokoje, gdzie jest podwójne łóżko, salon dla 3 osób do wynajęcia, obsługa, czyli przekazywanie kluczy gościom, sprzątanie, zmiana pościeli, odwożenie tej pościeli do pralni, bo tutaj są pewne wymogi sanepidu, które jednak trzeba spełnić, mimo że dużo ich nie ma, ale akurat sanepid tutaj pilnuje. Odpowiednie posprzątanie tego lokalu, uwaga, usuwanie różnych uszkodzeń, obsługa płatności i tak dalej, no to wymaga już po prostu dosyć sprofesjonalizowanego działania. No goście nawet wiedząc, że jakby rezerwują czyjeś mieszkanie, oczekują, że no oczywiście, że szamponiki te malutkie, no to będą, prawda? I z jednej strony osoby, które oferują, to wiedzą, że no trzeba pewien standard zaoferować, a z drugiej ci, którzy poszukują, wiedzą, że no to będzie prawie jak w hotelu. No tak, bo ta usługa, powiedzmy sobie na początku, w dawno zamierzchłych czasach, w odległej epoce, nie chcę powiedzieć w odległej galaktyce, została wymyślona po to, że teoretycznie osoba, która wyjeżdża na urlop, a mieszka sobie w Barcelonie, to teraz da komuś, kto mieszka w Nowym Jorku, swoje mieszkanie na miesiąc, czy tam na ich on sobie spędza w czasy. Tak to było, takie było założenie i to się, powiedziałbym, delikatnie wynaturzyło. O tym, jak miasta walczą z tym procederem, to jeszcze do tego przejdziemy, bo to będzie na koniec, ale właśnie komu ten proceder zagraża, a chciałem powiedzieć, że Polska, też znalazłem taką informację, to ty mi zresztą przesłałaś, jest z portalu samorządowego piąta w Unii Europejskiej pod skalę rezerwacji na tych najpopularniejszych stronach i serwisach z noclegami w 2023. No, to szczerze mówiąc nie tak źle.
Myślałem, że Polska jest mniej turystyczna, a jak się okazuje jest. Tak, w ogóle właśnie takie eksperymentalne statystyki Eurostatu na podstawie danych od tych wszystkich portali pokazują właśnie, że co drugi nocleg jest rezerwowany przez platformy. Czyli tutaj ja chciałam tylko zaznaczyć, że rzeczywiście biznesowo, jeżeli są duże jakieś korporacje, to rzeczywiście raczej mają jakieś systemy partnerstwa i tak dalej, gdzie po prostu mogą się z sieciami hotelowymi dogadywać na trochę innym poziomie. Natomiast no, jeżeli my szukamy, no to w tej chwili wyszukujemy jako tak, jadąc na wakacje, jadąc do jakiegoś miasta, wyszukujemy najczęściej przez te platformy. Także to jest rzeczywiście coraz większy rynek, natomiast ta konkurencja, coraz większy rynek sprawia, że no te ceny mimo inflacji troszeczkę rosną, ale nie rosną aż tak, jakby to wskazywało, tak, kiedyś te zyski po prostu były z tego wyższe. Tak, wyższe zyski były, okej, ale teraz nadal są lepsze niż w tym takim najmie długoterminowym, ale wiemy i zresztą komentarze u nas na kanale, wiele osób w ogóle prosiło o tę audycję, to tak trochę realizujemy na Państwa zamówienie tę audycję, można powiedzieć, bo uaktywniła się też pani minister od funduszy, która powiedziała, to też będę prosił o sprostowanie, że 20 mieszkań na 100 trafia w ten krótki najem, ale to chyba zostało troszeczkę przekłamane przez media jej wypowiedź, też sens tej wypowiedzi. No ale dobra, kto jest wrogiem? Padają argumenty. Taki najem krótki wybiera mieszkania z rynku długiego najmu, przez co normalni ludzie nie mogą wynająć. Drożeje dla nich najem. Ludzie, którzy mieszkają w blokach, gdzie obok jest balanga co weekend turystów, mają tego dość i w ogóle powyżej uszu. To są skargi sąsiadów, także powiedzmy, chyba jeżeli by w jakiejś kamienicy rozwijał się taki najem i tam niekontrolowane liczby osób przechodziły, tym bardziej, że jak sama powiedziałaś, mieszkanie trzypokojowe jest przerabiane na 3, a czasami 5 norek nawet do mieszkania, bo tak też bywa, to powoduje wzrost kosztów ogólnych dla takiej wspólnoty, w ogóle uciążliwości, śmieci i tak dalej, i tak dalej. I jak to jest widziane właśnie przez rynek nieruchomości? Czy to faktycznie jest taki zły wpływ i czy to jest te 20 na 100? Rzeczywiście jest pewna konkurencyjność, jeżeli chodzi o najem taki zwykły, długoterminowy na cele mieszkaniowe, a taki właśnie najem dla turystów. Tutaj, no chociażby ja się śmieję w tym raporcie Delabu, mieszkam w jednej z tych czerwonych kropek, czyli wskazane jako takie miejsce, gdzie jest dużo mieszkań, dużo adresów, które są na tych platformach wskazywane. Pierwsza rzecz, jak moi sąsiedzi na przykład się wyprowadzali do swojego domu, wystawili mieszkanie, po prostu ogłoszenie o wynajmie mieszkania. Pierwsze 3 zgłoszenia, które mieli, to były firmy, które zajmowały się właśnie obsługą najmu krótkoterminowego. Forma umowy do uzgodnienia, natomiast oni od razu powiedzieli, że oni są w stanie zdać co najmniej 300 zł więcej niż jest w ogłoszeniu na najem taki długoterminowy. Także to jest centrum Warszawy. Dlatego też pewne lokalizacje są bardziej atrakcyjne. No i druga rzecz, w miastach turystycznych i tutaj najbardziej aktywny jest w pokazywaniu tego Sopot. Po prostu wynajmowanie na krótki termin dla turystów sprawia, że po prostu mieszkańcy nie mają szans tam znaleźć czegokolwiek na wynajem dla siebie, a jeżeli nawet te mieszkania są wystawiane na sprzedaż, to są kupowane przez inwestorów, którzy właśnie mają na myśli to, że będą je wynajmować dla turystów, w związku z czym nawet nieco wyższa cena i jakoś im się potem skalkuluje i będą z tego mieli jakąś rentowność swoją. Więc to jest ten pierwszy zarzut, dlaczego te mieszkania jakby uciekają z tego standardowego użytkowania na cele mieszkaniowe, a przechodzą do najmu na krótki termin. I ja bym chciała jeszcze zaznaczyć, że tak naprawdę rynek najmu na doby zaczął się w Polsce w roku 2012, kiedy mieliśmy euro. I nagle się okazało, że przygotowanie mieszkania poprzez kupienie większego telewizora, zebranie swoich rzeczy i wyniesienie się na 2 tygodnie na działkę dawało naprawdę tyle, co można by było dostać przez 3 albo nawet 6 miesięcy zwykłego wynajmowania. Ale to był taki moment i od tego czasu się tym zainteresowaliśmy, ale chcę zwrócić na to uwagę, dlatego że to było łatanie potrzeb sektora hotelowego. Nie mieliśmy wtedy tylu hoteli, nie mieliśmy takiej oferty dla turystów. Od tego czasu sektor hotelowy również zauważył, że jest większe zainteresowanie, więcej turystów
i zbudowano naprawdę, rozejrzyjcie się Państwo czasami w centrach w swoim, czy jeśli mieszkacie w mieście, zbudowano naprawdę praktycznie drugie tyle powierzchni i liczby pokojów hotelowych, co była w roku 2012. I druga rzecz, no mamy specjalistyczne apart-hotele, czyli coś, co wygląda jak budynek mieszkalny albo jak hotel, w zależności od tego, jakie mamy przeznaczenie działki, ale de facto jest wykorzystywane do właśnie takiego krótkoterminowego zakwaterowania. Więc no tutaj komu to szkodzi? Jedne miasta lubią mieć turystów, inne miasta wolałyby mieć mniej turystów, a jeszcze trzecie miasta właściwie nie mają żadnych problemów z tym, że jakaś działka gdzieś bliżej jakiegoś turystycznej infrastruktury została wykorzystana właśnie bardziej na cele takie, powiedziałabym, hotelowe, mimo że to nie jest żadna wielka sieć hotelowa. No ale na czele, powiedzmy tak umownie, tej walki z krótkim najmem ostatnio stanął właśnie wiceminister sportu i turystyki, pan Karnowski, były prezydent Sopotu, o którym wspomniałaś, czyli on pewnie rządząc tym Sopotem wiedział już, o co chodzi i pewnie z jakiegoś powodu uznał, że to jest może szkodliwe, bo to jest, powiedziałbym, uciążliwe dla ludzi, którzy sami tam mieszkają i chcą mieszkać po prostu, ale też uciążliwe czy też szkodliwe dla branży hotelowej, bo te najmy krótkie nie podlegają takim restrykcjom wszystkim jak hotele. Z drugiej strony można powiedzieć, to jest dobry biznes dla inwestorów, właśnie dla tych firm inwestujących, dla turystów czy dla ludzi, którzy podróżują służbowo i mogą taki lokal sobie wziąć, chociaż ja osobiście jak podróżuję, to raczej wolę mieszkać w hotelach, bo tam jest full service i jakaś kultura, obsługa i nie będę się męczył o tym, gdzie szukał, gdzie mam śniadanie zjeść. Jakie są sposoby walki z tym zjawiskiem? Bo z jednej strony Unia działa i jakieś regulacje, które są takie średnie, narzucone na platformy i płatności internetowe. Drugie to są podatki, trzecie to są licencje, które są chyba najbardziej działające, bo najłatwiejsze do sprawdzenia, chociaż chyba też są obchodzone, bo na przykład te licencje w niektórych miastach europejskich, nawet tych doświadczonych tym ruchem, to są na przykład 30 dni w roku możesz prowadzić ten krótki najem, co już potężnie ogranicza, ale kto to sprawdzi? No tutaj do sprawdzania to jeszcze mamy trochę. Na początek rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy przygotowując tę audycję, no to dla mnie to jest w tej chwili trzecie podejście, którego ja jestem jakby świadkiem, czy może też częściowo uczestnikiem. Około, myślę, 7-8 lat temu Ministerstwo Sportu i Turystyki miało pierwsze podejście do regulacji właśnie takiego najmu na dobę. Wtedy to było inspirowane głównie przez hotele i wtedy właśnie mówiło się o tym, że te mieszkania są niebezpieczne. Dla hoteli. Dla hoteli też, ale i dla osób, które z nich korzystają, bo właśnie nie spełniają tych wszystkich norm. Okazało się, że no sporo norm muszą spełniać, chociażby to, co mówiłam o sanepidowskich różnych, tak, trzeba mieć rachunek z pralni albo pokazać, że się używa chemii, która odpowiednio tam dezynfekuje i tak dalej. Rzeczywiście nie muszą spełniać różnych wymogów przeciwpożarowych, które teraz są znowu wskazywane, ponieważ u nas, proszę Państwa, to są tak zwane inne obiekty hotelowe, które już owszem trzeba rejestrować i to uwaga, na podstawie ustawy, która wprowadzała możliwość zakwaterowania dla agroturystyki. Więc te zasady są i tam są właśnie takie normy, że może być prawie jak w domu. Uwaga, owszem, nie można używać nazwy hotel, bo to już są tam gwiazdki, kategoryzacje i tak dalej. 7-8 lat temu pierwsze podejście, około 5 lat temu mam wrażenie, że było drugie podejście i rzeczywiście było inspirowane głównie przez miasta, które już zaczęły cierpieć z powodu turystów. Właśnie Unia Metropolii Polskich, czyli te takie rzeczywiście duże miasta, które w jakiś sposób cierpią. Sopot cierpi po prostu, bo uciekają mu mieszkańcy do sąsiadującej Gdyni i Gdańska, bo po prostu w samym Sopocie są tak drogie mieszkania i tak drogi najem, że no, nawet nie mówiąc o nauczycielach, którzy również w Sopocie są potrzebni, no to po prostu osób nawet zajmujących się jakoś zawodowo dosyć zaawansowanymi rzeczami nie stać na Sopot. Więc w tej chwili to wydaje mi się trzecie podejście wsparte już bardzo regulacjami, które w ramach Unii Europejskiej będą wprowadzane na skalę całej Europy. Po pierwsze, ten obowiązek rejestracji, on w tej chwili jest, ale na poziomie gmin, więc on będzie przeniesiony prawdopodobnie na jakiś centralny rejestr. Branża turystyczna już jakiś czas temu mówiła, że no właśnie jakieś licencje, żeby były jakieś zaświadczenia,
bo nie zapominajmy, że również w tych serwisach ogłoszeniowych jest mnóstwo takich miejsc, które de facto służą owszem zarabianiu, ale niekoniecznie na noclegach, tylko raczej na oszukiwaniu. Że jest coś oferowane, co potem na przykład nie istnieje albo wygląda zupełnie inaczej i ludzie stamtąd uciekają. Te serwisy same starają się z tym walczyć i one nawet jak gdyby też były inicjatorem, bo one właśnie jak były te rozpatrywane sprawy w Unii, to no właśnie te serwisy Booking.com, Airbnb, to oni sami chcieli więcej kontroli, bo dla ich biznesu źle działa to, że ktoś oszukuje na tym biznesie. No więc tak naprawdę branża w tych poprzednich podejściach jakby też nie miała nic przeciwko jakiemuś rejestrowi, natomiast dopiero teraz mówi się o tym, że rejestr będzie się wiązał z na przykład ograniczeniem czasu wynajmu. No i tutaj to już jest do ustalenia, natomiast to są właśnie te rzeczy, które mogą wprowadzić lokalnie, czy miasta, czy kraje, które będą tą dyrektywę unijną wprowadzać. I ja bym jeszcze starała się rozróżnić dwie rzeczy. Dyrektywy unijne mamy tak naprawdę dwie. Jedna polega na tym, że jeżeli to nie jest taka ekonomia współdzielenia, no to powinno się to prowadzić jako działalność gospodarczą zarejestrowaną, płacącą podatki, odpowiednio się rozliczającą, wystawiającą faktury. Wytłumacz, co to jest ekonomia współdzielenia wszystkim, bo nie każdy musi to zrozumieć. Generalnie ekonomia współdzielenia to była taka idea, która miała, no jakby mamy pewne zasoby, na przykład, nie wiem, mam wiertarkę albo mam samochód. Nie korzystam przez nawet 50% czasu z tej wiertarki czy z tego samochodu, więc no generalnie jak u mnie leży, no to spokojnie mogę ją komuś pożyczyć za jakąś drobną opłatą i dzięki temu no ja będę miała opłatę, ktoś skorzysta, nie będzie musiał kupować kolejnej. Rozszerzono to bardzo, do tego stopnia, że jednak biznes, tak jak widzimy, nie trzeba mieć swoich hoteli, nie trzeba mieć swoich samochodów, żeby prowadzić biznes hotelarski czy taksówkarski. Natomiast to jednak są absolutnie w tej chwili sprofesjonalizowane podmioty i z tej ekonomii współdzielenia, są pewne jeszcze takie przedsięwzięcia, natomiast pamiętajmy, że ekonomia współdzielenia raczej jest mała i na skalę lokalną, natomiast jeżeli mamy już globalne, no to jednak to współdzielenie, gdzie nagle się okazuje, że musimy co najmniej 20% komuś zapłacić za to, że w ogóle korzystaliśmy z jakiejś platformy ogłoszeniowej, no to nie jest takie fajne. No tu zresztą w tym badaniu, o którym mówiliśmy, robionym dla miasta stołecznego Warszawy, to tam właśnie też jest badane to współdzielenie i to, jeśli dobrze pamiętam, to jest jakiś tam no, śladowy, można powiedzieć, procent tych ofert. Głównie to są właśnie te całe lokale mieszkalne czy mieszkania, bo wiem, że do tego terminu też tam troszeczkę miałaś zastrzeżenia, Tak, ale oni to współdzielenie tutaj w tym badaniu, o którym mówimy, uznali, że to jest, jeżeli na przykład jest, jeden pokój, tak, czyli nie cały, lokal jest jako oferta, tylko że jest na przykład jakiś pokój w mieszkaniu, no to oni uznali, że to jest wtedy ta ekonomia współdzielenia, no bo jakby ktoś właśnie wystawia ofertę dotyczącą czegoś, czego nie używa, ale mieszka w całym mieszkaniu, a ten jeden pokój może właśnie udostępniać turystom. Także no, według tej definicji, no możemy w ten sposób to jakoś zaliczyć, natomiast, jak to fizycznie wygląda, jak wejdziemy do takiego, mieszkania i do takiego pokoju, bardzo trudno powiedzieć. wróćmy jeszcze do tego, czy to, jak ten krótki najem wpływa na rynek nieruchomości. No bo są takie miasta, dla nas dość oczywiste, na przykład Barcelona, no to jest w ogóle taka jedna z Mek turystycznych europejskich i oni starają się zwalczać ten najem już od wielu, wielu lat. Zresztą tam ludzie demonstrują na ulicach, protesty, nawet nie tak dawno, precz z turystami, turyści go home. Jak gdyby z jednej strony jest to wielki biznes tego miasta, ta turystyka, ale mieszkańcy protestują dość ostro. Uważają na przykład, że te wysokie ceny mieszkań u nich są podyktowane właśnie tym krótkim najmem, między innymi tym, ale w bardzo dużej części tym krótkim najmem, w ogóle najazdem turystów. Czy my to w Polsce już takie zjawisko obserwujemy, czy to na razie nie? To jest rzeczywiście takie wielowarstwowe, bym powiedziała, bo to jest ten poziom taki, zwykłego Kowalskiego, który chce kupić mieszkanie albo nająć i nagle się okazuje, że go przebijają, tak, inwestorzy, którzy liczą na zyski z turystyki właśnie, czyli z noclegów dla turystów.
To jest drugi poziom, że na przykład deweloper, szukając działki, albo remontu, albo jakiegoś nawet budynku do remontu gdzieś w dobrej lokalizacji, nagle się okazuje, że no właściwie po wszystkich kalkulacjach, no to cena remontu na przykład starych budynków będzie tak wysoka, że trzeba tam coś dodać, żeby no to raczej zwykły Kowalski nie będzie w stanie tego kupić, więc może zróbmy właśnie Wyspę Spichrzów. Tak, historyczne centrum miasta, rewelacyjne widoki na wodę i okazuje się, że o ile działki mamy właśnie z przeznaczeniem mieszkaniowym, to właściwie jest to od razu budowane tak, że to jest prawie że hotelowe i tam są po prostu podstawowy problem jest taki, że te mieszkania są wtedy malutkie. Raczej nikt nie robi tam 4-5-pokojowych lokali, tylko kawalerki dwupokojowe. I no, trzecia jakby warstwa jest taka, że właśnie jeszcze dodatkowo tam nawet, gdzie mógłby powstać hotel, buduje się coś, co będzie troszeczkę tańsze, czyli jakiś apart hotel, bo klienci szukają właśnie czegoś tańszego. Jeżeli zrobimy super hotel sieci jakiejś tam właśnie, no to tam są duże opłaty, tam są duże podatki, no koszty prowadzenia tej działalności są wysokie. Jak zrobimy apart hotel, no to nie dość, że sprzedamy właściwie wszystkie te pomieszczenia, tak, czy te lokale inwestorom, to generalnie będziemy mieli również obłożenie turystów. Także no to jest i z punktu widzenia Kowalskiego, i z punktu widzenia miasta, które chce cokolwiek planować, to może być po prostu problematyczne. No właśnie, bo tak powiedziałeś o tych lokalach użytkowych, ale przecież w Warszawie też mieliśmy, nawet bym powiedział, pewną awanturę z odbiorem lokali użytkowych wybudowanych mniej niż 25 metrów. Jako lokal użytkowy to nie jest mieszkanie. Ludzie chętnie to brali, ale był potem problem z odbiorem budynku. Dlaczego miasto czepia się tych turystów? Przecież ono dostanie pieniądze. To o co temu miastu chodzi? Bo jeżeli ludzie protestują, to rozumiem, ale dlaczego miasto? Co ten Karnowski doświadczył w tym Sopocie, że teraz jest takim wrogiem tego krótkiego najmu? O co tu chodzi, powiedz? No to jest głównie właśnie wypychanie mieszkańców. Mieszkańcy płacą podatki, ale mieszkańcy też pracują. Jeżeli mamy samych turystów, no to się okazuje, tak naprawdę myślę, że w tej chwili te takie problemy dotyczące tych hałasów są bardziej bym powiedziała ograniczone, bo to są raczej właśnie w tych bardzo turystycznych miejscowościach, natomiast na przykład w Warszawie, w Krakowie to tak naprawdę już są takie miejsca, bym powiedziała bardziej imprezowe i takie miejsca, gdzie po prostu działają na zasadzie hotelu. Natomiast no, ucieczka mieszkańców to jest jedno, dla wspólnot mieszkaniowych, gdzie jest taki miks, czyli część mieszkań jest wynajmowana na doby, część ma stałych mieszkańców, no to się okazuje, że te wspólnoty mieszkaniowe w tej chwili mają gigantyczny problem, nawet nie tyle z hałasami, z obijaniem ścian, z wyrywaniem drzwi domofonowych, bo to są bieżące koszty, tak, częściej trzeba malować, praktycznie co 2 tygodnie trzeba drzwi naprawiać i to sprawdziła jedna ze spółdzielni tutaj właśnie w samym centrum Warszawy, a mają do porównania też inne lokalizacje, więc to jest najczęściej wyrywanie drzwi domofonowych. Sam E, widziałem film gdzieś, to w Krakowie bodajże, w jakimś budynku, jak otwiera się drzwi kopniakiem, bo się wraca na kacu i zapomniało się, jak tam wejść. Kody, jakieś inne rzeczy, Tak, tak. zanieczyszczenie klatki schodowej i windy, zniszczenia po drodze, no i po prostu obijanie. Są wspólnoty mieszkaniowe, które nowe budynki, no standardem u nas jest kostka, prawda, jeszcze ze sfazowanymi krawędziami, więc po prostu jak się ludzie wprowadzili, się okazało, że no ileś tam 1/3 mieszkań jest wynajmowana na doby, to pierwsze, co wspólnota zdecydowała, tych osób, które tam de facto mieszkały, że kładziemy taki gumowy dywanik na tą kostkę, żeby po prostu nie słychać było tego terkotania kółeczek o wszystkich porach dnia i nocy. Także no to są takie bieżące uciążliwości, natomiast to, co się w tej chwili pojawia, gminy zaczynają bardzo dokładnie sprawdzać sortowanie śmieci. I tutaj niestety, jeżeli chodzi o gości, to czasami nie wiedzą, gdzie śmieci wynosić i wystawiają je za drzwi, a jeżeli już nawet próbują, to czy pracownicy, czy goście nie sortują bądź nie stosują się do zasad sortowania, więc tutaj zaczyna być to fizycznie widoczne do tego stopnia, że nieodbierane są czasami te śmieci po prostu, albo są nakładane kary finansowe, więc to jest coś, co najbardziej boli stałych mieszkańców, bo dla biznesu podniesienie czy podatku od nieruchomości do zmiana ze stawki takiej, jak jest dla mieszkań, na stawkę taką, jak jest dla lokali użytkowych, czy nawet podwójna, potrójna podwyżka opłat za śmieci, no to jeszcze im się ciągle kalkuluje i to nie jest dla nich problemem. No właśnie, bo tutaj dochodzimy do takich rzeczy. Ten projekt na razie walki, nazwijmy to, z krótkim najmem,
to miał polegać wstępnie, bo to jest taki mglisty trochę projekt, na wprowadzeniu licencji z jednej strony, z drugiej strony uzyskania wymogu zgody od wspólnoty mieszkaniowej, co już widzę, że może być gdzieniegdzie z Mm. wiadomych powodów problemem. Zależy, jakie te licencje byłyby wprowadzone, no ale też jest sprawa podatków z tym krótkim najmem, no bo jakiemu to podatkowi podlega? Przecież to nie jest wynajem na cele mieszkalne. To co to jest? Kwatera z jakimś podatkiem VAT, czy działalność biznesowa? No to jest właśnie jedna z tych, bo ta regulacja unijna jest podwójna. Pierwsza to jest właśnie rejestrowanie działalności gospodarczej, jak ktoś świadczy tego typu usługi. I tutaj rzeczywiście jakby były takie głosy już od maja, ja widziałam w mediach takie właśnie spory. Generalnie ta osoba, ten podmiot, który świadczy usługi zakwaterowania, ogłasza się, obsługuje, wystawia faktury dla gości za te płatności, które przyjmuje, to powinna być najpierw zarejestrowana działalność, a potem dopiero prowadzona. Czyli no, nie możemy sobie wystawić ogłoszenia i sprawdzić, o, ktoś zapłacił pierwszą rezerwację, no to może zarejestrujemy działalność. Nie, nie, nie. Najpierw musimy niestety zarejestrować, potem dopiero zacząć działać. Natomiast tutaj znowu jest druga warstwa, bo tak jak wspomniałam, no sąsiad wyprowadził się do domku, wystawił ogłoszenie o wynajmie mieszkania, całkowicie zwyczajne na długi termin, dostał ofertę współpracy właśnie z taką profesjonalną firmą prowadzącą taką działalność. I teraz jest pytanie, czy sąsiad prowadzi działalność, czy sąsiad tak naprawdę wynajmuje długoterminowo, no bo ma z tą firmą umowę na długi termin. I tu są właśnie, jeżeli Państwo macie takie dylematy, w zależności niestety od tego, jaka to jest umowa, bo może być tak, że po prostu wynajmujemy po prostu firmie i się nie przejmujemy, co ta firma robi. I niestety wtedy trzeba pilnować VAT-u, nawet jako osoba fizyczna. Ja jestem właścicielką, dostaję tam powiedzmy standardową kwotę czynszu co miesiąc. Oni opłacają wszystkie media i w razie jakiejś tam potrzeby inne podatki, nawet od nieruchomości. Natomiast trzeba pilnować tego, kiedy ja wyjdę z tej strefy zwolnienia z VAT ze względu na obroty. Ale ponieważ mam długoterminową umowę z firmą, to mogę to opodatkować właśnie na 8,5%, ponieważ no to jest jakby długa umowa najmu dla tej firmy z możliwością wykorzystania, jak tam opiszemy w umowie. Natomiast jeżeli są takie umowy o podziale zysków, czyli ja nie dostaję stałej kwoty, tylko firma powiedzmy potrąca pewne koszty obsługi i tak dalej, i ta kwota z miesiąca na miesiąc może być różna, może być oczywiście dużo wyższa niż taki czynsz najmu, a może być ciut niższa, w zależności od tego, jak duże jest obłożenie, no to niestety skarbówka przy takich umowach o podziale zysku mówi, że ja również mam działalność, bo ja jakby uczestniczę w tym, korzystam z tego wszystkiego i tutaj właśnie jest ten problem, żeby było wesoło. No tak. Tak jak mówiłam, od 2012 jest na większą skalę Urząd Skarbowy w Gdańsku, jak jeszcze były w Krakowie, przepraszam, Gdańsk, Urząd Skarbowy w Krakowie przez kilka ładnych lat wydawał interpretacje indywidualne, że wynajmowanie na doby można absolutnie zasadnie opodatkować na 8,5%. Jak kwaterę. No, to podobnie, no, ale są osoby, które mają na swoje imię, nazwisko z opisem, mają właśnie takie indywidualne interpretacje. Już wtedy sam Urząd Miasta Krakowa walczył z tym i mówił, że to tak nie może być, natomiast cały czas wtedy jeszcze skarbówka wydawała do 2000, mam wrażenie, 18 roku indywidualne interpretacje, że tak, że można, więc jeżeli Państwo znajdziecie kogoś, kto mówi w sieci, że absolutnie on wynajmuje na doby i tak tylko i wyłącznie płaci 8,5%, pierwsze pytanie, które ja zadaję: masz indywidualną interpretację? Jak masz, nie ma problemu. Są takie osoby, które mają. Jak nie masz, no to bym tutaj tym doradcom z sieci nie do końca wierzyła. Także jeżeli wynajmujemy firmie na długi termin, mamy stały oznaczony czynsz, to może być dla mnie jako właściciela lokalu może być właśnie ten najem taki właśnie długoterminowy. Natomiast jeżeli ja mam jakiś udział w zyskach, inną konstrukcję, no to powinien być jednak tutaj, skarbówka uznaje, że to powinna być działalność. Więc to jest właśnie ten podwójny problem, który mamy. Natomiast rzeczywiście moim zdaniem to, co mówiłeś, że większość
dużych podmiotów funkcjonuje na tym rynku i one są profesjonalne. Ta szara strefa, która gdzieś tam w mediach jest określana, że ponad 60%, to są właśnie takie przypadki, że ja mam mieszkanie, które wynajmuję firmie, ja nie mam działalności, bo nie muszę, bo mam długoterminową umowę najmu z tą firmą. A ta Jest firma robi pytanie, usługę, robi ona jest swój rachunek. Jest pytanie o tą szarą strefę właśnie, bo w ogóle patrzymy, ja tutaj obserwuję z tego raportu, co wynika z działań miast, które podjęły próbę ograniczenia krótkiego najmu, czy też uregulowania. To największy sukces odniosły te miasta, które wprowadziły licencję po prostu na to, na tą działalność, a znacznie gorzej sobie poradziły te, które wprowadziły na przykład limity czasowe na to, że jakieś mieszkanie ma być wynajmowane przez jakąś określoną liczbę dni czy tam miesięcy w ciągu roku. Po prostu widocznie licencję łatwiej się sprawdza. Wynika też z tych danych, już patrząc się tak ogólnie, że wprowadzenie regulacji doprowadziło do spadku liczby ofert. Najczęściej. Chociaż na przykład w Genewie doprowadziło do, właściwie nie zmieniło liczby ofert, ale doprowadziło do spadku przychodów. Więc pytanie, czy się Szwajcarzy znaleźli w szarej strefie, czy po prostu tak zadziała ta sytuacja, że ludzie zaczęli mniej tam wynajmować mieszkania. Nie będę teraz prowadził śledztwa co do Genewy. Czy uważasz w ogóle, że taka regulacja ma szansę bytu? I czy ona jednak nie powinna być nadzorowana bardziej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które tutaj jak gdyby tak samo abdykowało na rzecz dwóch ministerstw, bo to i Ministerstwa Funduszy i Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo moim zdaniem, ja zasugeruję Ci odpowiedź, możesz się nie zgodzić. Moim zdaniem Ministerstwo Rozwoju, które ma tyle departamentów związanych z nieruchomościami, czy to mieszkalnictwa, nieruchomości, budownictwa, geodezji, planowania przestrzennego, no to ono powinno to trzymać wszystko w ręku, żeby to miało ręce i nogi. To jest jedno i czy pozostawienie w ogóle takiej regulacji, powiedzmy, a niech sobie miasta zrobią co chcą, niech same sobie wprowadzają lokalne prawo, to też jest dobre. To jakby dwie kwestie takie. Wydaje mi się, że licencje bądź jakieś takie nadawanie numerów i to uwaga konkretnym lokalom, a niekoniecznie podmiotom, które to mają robić, jest sensowne. No i tutaj jakby patrząc na to, co od lat branża mówi, no to nie jest to jakby takie uwiarygodnienie po stronie jakiegoś urzędu. Nie jest do końca złe. Natomiast rzeczywiście te limity, ile czasu to można wynajmować, albo no to tutaj nie do końca to się sprawdza. Nie wiem, jak to będzie monitorowane, ale rzeczywiście no to już zaczyna być dosyć kontrowersyjne, jak to egzekwować. Wprowadzenie takich licencji dla konkretnych lokalizacji oznacza, że możemy sprawdzić, ile de facto to są lokale typu jakiegoś użytkowego, hotelowego i podobne, a ile rzeczywiście jest tam mieszkań, bo pamiętajmy, że no w Warszawie, na przykład na Mokotowie, standardem jest, żeby miasto sprzedawało lokale użytkowe w podwórku, w parterach, w przyziemiach, nawet zagłębione, no bo nie ma rzemieślników, którzy kiedyś się zajmowali, więc jeżeli 4-5 lat lokal stał pusty, miasto po prostu stwierdzało, że no właściwie nie mają zastosowania, więc je sprzedawali. Ludzie kupowali i to były takie zdjęcia nawet w mediach, gdzie wchodzi się przez coś w rodzaju balkonu, no bo tak to wyglądało, tak, że jedynym źródłem światła w danym pomieszczeniu są drzwi, może jakiś malutki lufcik i tam wstawiane były drzwi balkonowe, więc to jest właśnie, te licencje pozwolą sprawdzić, ile jest de facto mieszkań i czy chcemy w danym mieście coś robić, żeby ograniczyć tą liczbę mieszkań wynajmowanych na dobę, czy rzeczywiście znaczna część to są lokale różnego typu użytkowe wynajmowane dla turystów. Więc licencje, bym powiedziała, nie są złe. Czas wykorzystania, no to tutaj ze względu na profesjonalizację to już się robi skomplikowane, no bo jeżeli mogę wynajmować tylko 30 dni w roku, musiałabym załatwić jakąś licencję, to już do tego jeszcze przepisy podatkowe jakieś odcyfrowywać polskie, to mi się przestaje kalkulować w ogóle.
Więc tutaj bym jednak uwzględniała tą profesjonalizację w jakiś sposób. No, zajmuje się tym Ministerstwo Sportu i Turystyki, bo to się uznaje, że to jest turystyka, a z drugiej strony, no, rozwój regionalny, bo jeżeli, tak w jednym miejscu powiemy, że nie można absolutnie 10% lokali przeznaczać na najem na doby, a potem przyjdzie ktoś z Zakopanego i powie: "Ile?" No to może być to dosyć skomplikowane, dlatego jakby tutaj te licencje, od razu wszyscy mówią, nawet na poziomie unijnym, że to lokalne samorządy, miasta powinny mieć jakikolwiek głos, jak chcą to regulować, no bo są miasta, które bez turystyki sobie nie poradzą, a są takie, dla których to w ogóle jakby nie jest żaden problem, że jest turystyka, bo mogą jakby to zaabsorbować i mieszkańcy również nie czują się przez to zagrożeni. E, Jest to owszem, moim zdaniem to, co mówiłam, częściowo planowanie przestrzenne, ale to niestety nie jest na poziomie regulacji planowania przestrzennego, tylko takiego obchodzenia pewnego planowania przestrzennego. Więc tutaj nie dziwię się, że akurat departament z Ministerstwa Rozwoju i Technologii niekoniecznie się tym chce zajmować, bo to jednak jest bardziej turystyczne i bardziej właśnie nastawione na lokalny, jakby zrównoważony rozwój, co my chcemy z tym zrobić. Nie zgodzę się O, z tobą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli w tym Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracę wrą na temat budownictwa społecznego i w ogóle takiego dostarczenia tańszych mieszkań i tak dalej, to nie można rezygnować, to ministerstwo nie powinno abdykować z zarządzania sektorem, który ma jednak wpływ na rynek nieruchomości, bo nie można powiedzieć, że krótki najem nie wpływa na rynek nieruchomości. Są oczywiście miejscowości, do których to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale są, ja już nie mówię o Zakopanych, Sopotach, ale są Warszawa na przykład, inne duże miasta, w których to jednak zaczyna mieć wpływ na rynek nieruchomości, a także i na funkcjonowanie na przykład samych miast. No bo jeżeli ci całe centrum jest nagle wynajmowane na krótki najem, to tak samo jak zrobienie całego centrum wyłącznie biurowce powoduje, że to jest, tam po 18 na przykład w biurowcach to tam jest cisza, za to balanga jest tam gdzieś, gdzie jest ten krótki najem o 3 w nocy. To jakoś te strefy powinny być według mnie rozwijane i to powinno być w miarę sterowane. Nie jestem za tym, żeby ograniczać ludziom wolność inwestowania, ale w moim pojęciu wolność kończy się tam, gdzie moja wolność zaczyna się tam, gdzie zaczyna naruszenie wolności drugiego człowieka. A ktoś, kto jest mieszkańcem i chce sobie spokojnie spać w nocy, to ma do tego święte prawo i nie musi być naruszany atakami takich ludzi z zewnątrz. Czy to w ogóle sądzisz, ma szansę pojawić się w Polsce prędko, czy to raczej jest na razie tylko, wiem, że takie dziwne pytanie, ale czy to jest na razie takie, będziemy o tym mówili i będziemy mówili jak o kredycie 0% przez 1,5 roku najbliższe. Generalnie zgadzam się z Tobą, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a w szczególności Departament Mieszkalnictwa powinien pilnować najmu, ale najmu długoterminowego. Bo to jest jakby tak, ten zasób, w którym mieszkają właściciele, potem mamy bardzo dużo i coraz większą część, gdzie wynajmowane jest po prostu na cele mieszkaniowe i dopiero kawałeczek tego najmu na cele mieszkaniowe zaczyna przepływać do tego hotelowego. Także ja bym rzeczywiście, no, uważam, że Departament Mieszkalnictwa chciałabym, żeby zauważył, że istnieje w ogóle sektor najmu na cele mieszkaniowe i tutaj można by było coś zrobić, żeby to było bezpieczniejsze dla obu stron. Eee, więc O, już poruszyłaś dla temat mnie od dla mnie najem na doby jest dużo mniejszą częścią, no bo jak robię szacunki chociażby ile może być mieszkań wynajmowanych na cele mieszkaniowe, no to jest w tej chwili mamy ponad 1 000 000 podatników, którzy deklarują taki najem. A samych mieszkań jest w tej chwili szacuję ponad 1 300 000, więc jeżeli z tego wyjmiemy rzeczywiście nawet około 100 000 mieszkań w całej Polsce, które są wynajmowane na cele hotelowe,
bądź na kwatery pracownicze jako domy, bądź jeszcze w innych takich podobnych, bym powiedziała, raczej na krótki termin dla studentów na 3 miesiące, e, to ja bym jednak zostawiła tą turystykę Ministerstwu tak, Sportu i Turystyki, a mieszkaniowe rzeczy Ministerstwu Rozwoju i Technologii. Natomiast czy to ma szansę wejścia? Moim zdaniem, po prostu jest już w tej chwili dosyć wysoka desperacja, części miast, żeby jednak to jakoś uregulować. Uwaga, są z tego pieniądze, dla części miast, chociażby Kraków bardzo intensywnie, sprawdza, jakie adresy są wystawiane na krótki termin i podnosi podatek od nieruchomości z tego mieszkaniowego, około tam złotówki w tej chwili z metra mieszkania do 30. Więc no to jest znaczna podwyżka, aczkolwiek no kwota, w zależności od powierzchni lokalu, ale aż tak wielkiego wrażenia na osobach prowadzących biznes nie robi. To są również podatki, lokalne, nie tylko lokalne, ale to jest jeżeli mamy usługi hotelowe, to jest VAT dla budżetu centralnego. To są wszelkie opłaty za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uwaga, lokalnie, jeżeli mamy już legalnie całkowicie prowadzone usługi hotelowe, no to jest ta opłata klimatyczna, ja się śmieję, że to powinno się nazywać za kanalizację. No ale to jest w tym jakieś finanse w tym są i dla gmin, i dla budżetu centralnego. Także myślę, że to będzie wprowadzone, natomiast raczej bym się nie spodziewała, że będą jakieś bardzo ścisłe regulacje właśnie dotyczące tego, ile czasu można, ile właśnie noclegów, czy ograniczenie, że nie można mieć więcej niż ileś tam lokali obsługiwanych jednocześnie, bo jednak im większy biznes, tym bardziej efektywnie bywa zorganizowany i również płaci też po prostu więcej podatków, więc tutaj pewna legalizacja związana z tym, że to będzie oficjalne, ograniczenie, no, oszustw, tak, także to ma szansę, duże szanse wprowadzenia, natomiast ograniczeń na razie bym się dużych nie spodziewała. Przywoływane na Zakopane, chociażby jak popatrzymy, nałożymy sobie mapy dotyczące niezamieszkałych lokali, no to ma większy problem z niezamieszkałymi niż z tymi wynajmowanymi na doby, przynajmniej rejon, tak, Zakopanego, bo to jeżeli chodzi o mieszkania w blokach, to bywa troszkę inaczej. Danie głosu spółdzielniom i wspólnotom to będzie bardzo problematyczne do wprowadzenia, bo wiem doskonale, że widoczne to jest często, że w tej chwili w momencie, kiedy pracujemy z domu, coraz więcej osób wskazuje, że na przykład jeden pokój wykorzystuje na biuro i co? I takie osoby też będą musiały mieć zgodę wspólnoty, że siedzą i pracują w domu? Stukot klawiszy może po prostu doprowadzić sąsiadów do szaleństwa. Proszę Państwa, jak widać, tego problemu najmu krótkiego nie rozstrzygniemy w tej audycji. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że jest ten problem, że czasami jest demonizowany w moim pojęciu przez niektórych, czasami niedoceniany. To zależy od miejscowości, czy też nawet dzielnicy w danej miejscowości, bo przecież te rozkłady, chociażby nawet w Warszawie, no to przecież głównie skupienie tego najmu krótkiego jest w centralnych czy około centralnych, dobrą komunikacją z centralnych miejsc, a te peryferyjne dzielnice to nawet nie widziały jednego krótko wynajmującego od lat. Tak to bywa. Czy regulacja, w moim pojęciu, jakaś tam powinna być? No ale cóż, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości i chcecie wiedzieć, co tu się zmieni w prawie, no to będziemy Was na bieżąco informować, a żeby być bieżąco poinformowanym, to subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach swoje opinie rynku nieruchomości, sugestie tematów audycji, bo jak widać, ta audycja jest też zrobiona pod wpływem Waszych sugestii. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz wiele więcej audycji, a czasami te audycje wzbogacone o dodatkowe informacje oraz kursy o obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.